Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek, w pewnym sensie serii, ale na pewno informacyjny o WoD Classic. Tym razem, tak jak w poprzednim odcinku, tematem jest World of Tanks, czyli Classic stworzony przez graczy. Ostatnio nie było mojego komentarza, ze względu na to, że chciałem to szybko wstawić, aby była możliwość gry. Nawet wcześniej, przed tym odcinkiem informacyjnym, nagrałem poradnik, który nie wiem, czy się pierwszy pojawi, że zobaczymy, ale musi być z pewnością. No ale trzeba jakieś szczegóły o tym poznać, bo na razie tylko elementy podstawowe. Tutaj oczywiście będą bitewki, teraz jest ich więcej, więc na pewno je zobaczycie. Jest to bardzo ciekawe moim zdaniem, ale zaczniemy od początku. Choć spodziewałem się, że projekt istniał w przyzwoitym czasie właśnie dopiero od początku grudnia 2020 roku, czyli stosunkowo niedawno. Dowiedziałem się o tym przed oficjalną premierą, mającą miejsce na początku stycznia roku bieżącego, czyli 10. Pierwsze nagranie pojawiło się jednak około pół roku temu. Dlaczego ja nie mogłem znaleźć? Ponieważ była fraza, której nie mogłem wyszukać. Nawet kiedyś sprawdzałem, czy zmiana kolejności dwóch członów wyrazowych rozłącznych coś zmieni, i oczywiście zmieniła. W jednym nie miałem żadnych wyników, a w drugim niesamowitą ilość, więc naprawdę jest to dziwne. No i właśnie w tym nagraniu, właściwie streamie, World of Tanks było ukazane w przyzwoitym, a nawet dobrym stanie, jak na ten etap oczywiście. Nie wiem, kiedy to się rozpoczęło, to znaczy mam pewne informacje i to się stało 21 października 2021 roku właśnie. Jest pierwsza nota o tym projekcie, który nie wiem, czy był właściwie planowany, czy to po prostu nad czymś test robiono, ale właśnie tak się to skończyło. Mogło być to wcześniej napisane, bo tam jeszcze z grafiką jest projektową. Spodziewam się, że tak 20, może 19 w najlepszym przypadku, ale wątpię. Ale można stwierdzić spokojnie, że w pierwszej połowie 2022 mógł wystartować. W 2021 jak najbardziej też, no wcześniej. Może ten właśnie 20. Po raz pierwszy informowałem wtedy o powrocie WoD Classic, więc się, jak okazało, nie pomyliłem. A nawet byłem pewien, że go nie ma, dlatego nie mówiłem o tym na 100%, że tak jest. Logiczne przecież. Ta perspektywa czasowa ukazuje jednak, ile czasu i wysiłku trzeba było włożyć w ten, wbrew pozorom, mało wymagające przedsięwzięcia. To jest naprawdę ogromna praca ludzi. Mają niewielu ludzi, niewiele pieniędzy, a to motywuje. No teraz będzie więcej graczy, czyli więcej pieniędzy, a więc większego grona sił robi, no i zwiększa motywacja też. Późniejszy etap, początki zawsze są trudne, no może nie zawsze, ale tak bywa. Jest to w pewnym sensie dziwne, ponieważ ze względu na zapewnienia wielu moderów, iż nie można z jakiegoś powodu stworzyć WoD Classic przez graczy, uznałem tąże opcję z uwagi na ich wiedzę oraz umiejętności za nieomal niemożliwą. I słusznie. Ponieważ wszystko jest możliwe, jak ja już mówiłem, i jak najbardziej to było szczere i no właśnie. To tak jak w wierszu Jana Kochanowskiego, pieśni 9, trzeba zdecydowanie to przywołać. Cytuję: nie porzucaj nadziei, jakoś siekolwiek dzieje. Koniec cytatu. Później kolejny cytat, który się w to wpisuje. Cytuję: ty nie miej za stracone, co może być wrócone. Koniec cytatu. Naprawdę mi to ogromnie towarzyszy przez życie i potwierdza moje domniemania, które są właściwie faktem, ale ja tak nie wierzę w swoje umiejętności, jak się to okazuje. Źle, no ale wolę jednak nie wierzyć, niż wierzyć za bardzo i mieć z tego powodu problemy. Gdyby nie zaskakująca nomenklatura World of Tanks odnośnie właśnie tej frazy, niemal na pewno by mi on nie umknął. Było to tym bardziej zwodnicze, że gdy nie zawierało w sobie
całej nazwy gry, no trudno było to znaleźć. Nawet w przypadku Diablo 3 Delis, czyli Reflection, było inaczej, ponieważ tam oprócz dodania kolejnego rozłącznego członu zachowano pierwotny pierwszy w całości. A dlaczego o tym wspominam? Co łączy wszystkie 3 odsłony gier? A no właśnie tryb offline, produkcji posiadających niegdyś wymóg stałego online, nawet przy grze jednoosobowej, co jest dziwne z perspektywy Diablo 2. I tak być oczywiście nie powinno. Tym bardziej w tamtych czasach, ponad dekadę temu. Największym ewenementem jest jednak WoS jako gra wyłącznie wieloosobowa, którą można teraz grać bez dostępu do internetu. Wyobrażacie to sobie? Coś, o czym lata temu było można tylko marzyć. Diablo to tam Diablo, można jednoosobowe, ale wotno trzeba jednak, żeby boty były na odpowiednim poziomie, a no ciężko, żeby to stworzyli gracze, jednak się udało, mieli wielkie umiejętności. I tak się właśnie stało, no ale WoT też stworzyli gracze na początku, więc to zdolności informatyczne się wpisują, no tylko teraz jest o to łatwiej, wiadomo. W przypadku niezapłacenia stałego elementu tylko za tyle, ile się wykorzysta, może to również zmniejszyć koszty korzystania z łącza, czy sieci oczywiście. W przypadku, gdybyśmy w porównaniu do korzystania właśnie z tej gry czy projektu, jakby ten internet był jednak wykorzystywany zawsze. Może być też tak, że tutaj właśnie mamy offline WG, w klasiku ich jest online, tu mamy rozwój od wersji 0.1.0 czy nawet wcześniej, bo to dopiero jest wersja 1.0 teraz, a to już ile po początku. No a tam od razu 0.7.0.0.7.1, tu jednak rozwój inny, no i to by się super pokrywało. Tu nawet jakby niewielu graczy było, to by dało się grać dzięki temu offline. World of Tanks to jest właśnie projekt twórcy Mr. Bendy, to jest nazwa kanału jego na YouTubie. Od dawna tkwi w aktualizacji 0.1.0 ten projekt, jak mówiłem. To nie znaczy pasywności prac, a fakt, iż do tego czasu nie została wydana duża aktualizacja, jak przykładowo 0.2.0, przynajmniej 0.1.1. Mamy teraz 0.1.0 właściwie. Teraz im dalej w przyszłość, tym więcej graczy oraz pieniędzy, a więc lepsza motywacja. Podstawą jednak modelingu, czy moderstwa, nie wiem jak się mówi, jest zaś Kinasura, bez którego według serwisu VK, gdzie tam są informacje o tym rozwoju projektu, ponoć nie powstałaby ta gra w tej wersji oraz formie, więc serdecznie mu wszyscy dziękują i dziękujemy my również. Więc bardzo ciekawe. Według twórców oraz informatorów pod koniec stycznia pojawi się jeszcze mnóstwo dodatkowych informacji o tym projekcie. Ja wam na razie podaję te, które mam teraz, czy z gry, czy z tego, co się dowiedziałem od twórców, więc coś tam jest, ale nie aż tak dużo. Ze względu na etap pre-alpha version, czyli nie beta, nie alpha, a pre-alpha, jeszcze wcześniejsza wersja, to tym bardziej dziwne, że jakby było wcześniej, skoro teraz już jest taki wczesny etap nawet. Co mnie pozytywnie zaszokowało ze względu na etap serwera, w ustawieniach gry można już zmienić na język angielski na tym etapie. Jest to naprawdę niesamowite i ogromnie się cieszę, że tak się stało. Ze względu na wersję gry projektu, obecnie można go nazwać WoD Classic Extreme lub po prostu WoD Classic, gdyż to jest bardzo, bardzo wczesny etap. W pewnym sensie bardziej klasyczny niż ten, chociaż nie pod względem aktywności, a pierwocin powstania, proweniencji. W porównaniu do wczesnej wersji pierwotnego WoTA jest około dwukrotnie mniej czołgów niestety, ponieważ 30. Tam było, no może 30 kilka, było chyba 60-66 z tego co pamiętam. Jednakowoż już te, które są oryginalne, były dopiero w wersji 0.2.0, a już teraz znajdują się w tej grze, więc trochę jest to inaczej. Jeszcze nie ma artylerii, ale nieomal na pewno będzie. Są czołgi amerykańskie niskich tierów do 4 czy 5 tieru w ilości kilku sztuk. Jest dwukrotnie mniej map, 2 zamiast 4, czyli Himmersdorf i pagórki, wcześniejsze kopalnie. Jeszcze inna była nazwa, ktoś mi zwrócił uwagę. Na R się zaczynała. Ale teraz sobie nie przypomnę.
Nie istnieje standardowe drzewko nacji i badań ze względu na wczesną wersję. Istnieje wiele błędów oczywiście. Grafika map uległa poprawieniu, jak można to zobaczyć porównując nagranie sprzed pół roku oraz obecne. Ja wam pokażę te porównanie grafik 3 czy 4 najbardziej rzucających się w oczy z rozwoju i nie tylko, abyście wiedzieli jaki to jest postęp teraz. Chociaż to się wydaje przynajmniej o 1, może 2 oktawy gorsze niż właśnie w tej wersji 0.7.0, 0.7.1. A naprawdę patrząc na to, co było pół roku temu, ogromnie się to zmieniło. Oczywiście im później, to bardziej prace zaawansowane, szybciej się to zmienia, no ale i tak należy zwrócić na to grze uwagę. Drzewka też będą pokazane w grafikach. Będzie oczywiście muzyczka, nagrania z tych bitew i inne. Myślę, że to będzie mniej więcej wplecione, aby ta bitwa nie szła, przepraszam za trywializm, w momencie jak będziecie przeglądali te screeny, ale one oczywiście muszą być, bo to sporo zmienia. Ze względu także na wczesny etap gry przypomina ona symulator, gdzie maksymalizuje się możliwości, ażeby wszystko optymalnie przetestować. Dlatego też ekonomia gry oraz ilość pocisków w standardowym trybie bitwy losowej wynosząca 999 są niewspółmierne do tego, jak być powinno. Nie wiem, czy było tak oryginalnie, no ale... To znaczy tak, wtedy mniej osób miało dostęp i jakbym przeanalizował wszystkie momenty, gdzie do coraz większego grona była ta gra kierowana, że można było tak zagrać, no to by może się to pokrywało, nie wiem, ale przydałoby się taką analizę przeprowadzić zaawansowaną, wieloaspektową, wielopłaszczyznową, natomiast teraz takie suche informacje. Przez awaryjność serwera tu odcinka będą stanowić jakiekolwiek przyzwoite, niewypitne wyniki, przynajmniej na razie. Gra waży około kilku gigabajtów, które z czasem lekko przybierają, zapisując nasze dokonanie w przypadku rozgrywki online, tak jak projekt właśnie to oferuje. W związku z tym pobieranie trwa minuty w porównaniu do długich godzin kilkudziesięciu gigabajtów obecnego WOTA, choć jak ja zamieszczałem wam do pobrania World of Tanks już tak skonfigurowane, zainstalowane, żebyście tylko przerzucili, no to tam trwało to na dysku Google jakieś 1,5 godziny mniej więcej, bo to ponad 7 GB, ale na innych serwisach Mediafire czy Mega Rany to tak długo, że naprawdę ciężko. Wymagania systemowe tolerują przynajmniej system Windows 7, a może nawet Vista i wcześniejsze. Oczywiście 10 i 11 dziwo również, ale to dobrze. Nawet w przypadku Diablo 2 Resurrected, czy jak będzie Diablo 4, no gracze tam jeden pliżek stworzy, będzie można już grać normalnie. Nie wiem dlaczego twórcy zmniejszają sobie zarobki takimi ograniczeniami bez najmniejszego sensu, jak właśnie na tych wcześniejszych systemach wszystko działa doskonale. To jest dla mnie ogromna zagadka. Projekt już teraz oferuje mnóstwo trybów bitew. Niestety bitwy losowe toczą się obecnie 7/7, co jest spowodowane testami stabilności serwera przy nawale graczy. Twórcy oraz informatorzy już teraz zauważają właśnie skokowy, masowy skok aktywności. Ponoć dostosowując bitwy historyczne można grać normalnie 15 przeciwko 15 według własnych ustawień, ile tam czołgów i tak dalej. No tylko po prostu trzeba to ustawiać, ale wystarczy raz i później już można, jest wiele profili. Wiele też innych trybów bitew nie jest dostępnych, ale kilka tam jak najbardziej. Czyli bitwy losowe, bitwy historyczne, test czołgu, może 4 ze 4-6 by można się doliczyć. Gra jest stworzona przynajmniej nieomal w całości przez graczy moderów, więc nie będzie problemu z prawami autorskimi wobec WG. Gracze sami to odtwarzają, więc no tyle dobrego, że WG nie będzie mogło tego zamknąć. World Classic wykreowany przez graczy nie wyklucza klasyka WG, jak już mówiłem wielokrotnie. Oba mogą współistnieć równolegle, także z obecną wersją WOT, czyli na grę 3 woty. Nie musimy odchodzić, nie chcemy grać w obecną, no to są jeszcze 2 do wyboru. Czasami do obecnej się wróci. Ja jednak coraz rzadziej. Wróciłem po 2 latach, rozegrałem jedną bitwę i mam dość.
Tak jak mówiłem, pojawi się poradnik, jak pobrać tą grę, a może już jest, ale może was interesuje, jak ja to zrobiłem. Owego klienta pobrałem oraz zainstalowałem jak każdą inną grę czy aplikację, a więc na czuja. Nie było to trudne, ponieważ problemy bariery językowej zaczęły się dopiero w grze bezpośrednio, chociaż wcześniej też, jak mówiłem, były inne języki. Po przewertowaniu wszystkich opcji zobaczyłem możliwość zmiany języka na angielski. Nie spodziewałem się takowej opcji na tym etapie. A przygotowałem sobie już palety przetłumaczonych zakładek. Zrobiłbym to, oczywiście własnego autorstwa, i bym po prostu z tego korzystał, takie plany, że można by powiedzieć. Możliwe, że w najbliższym czasie pojawią się moje osobiste nagrania z World of Tanks, a także obiecałem pierwszy stream, jednakowoż jest teraz to uzależnione od uwarunkowań technicznych stabilności gry i trzeba na to zważać. Jeszcze także nagram odcinek z moim YouTube'owym kolegą Igo Extremem, też o tym porozmawiamy, tak jak kiedyś zaczęliśmy. Tam był 20 czy 21 rok na samym początku, koniec stycznia bodajże. Tak czy siak początek roku i tam właśnie o tym mówiliśmy też o WOT Classic, no i teraz będziemy to kontynuować. Im więcej osób, tym raźniej. Co może zaciekawić mnie na przykład, będzie najlepszy w historii matchmaking plus 10 minus 10 oraz największa ilość naraz najsilniejszy art w historii 0500615. Tak jak mówiłem wcześniej, już były pojedyncze lepsze, no ale tu masowa ilość. Czy wtedy było do 6 czy do 8, nie wiem, no ale już to taka aktualizacja 0615 to raczej już 8, no nie wiem. Tak czy inaczej, no ten matchmaking bez ograniczeń już teraz można ustawić, więc jest to bardzo dobra opcja w tych bitwach historycznych. Ja próbowałem to zrobić, jeszcze nie do końca wiem, poradników nie ma, ale jeżeli przepatrzę to i opracuję, to jak najbardziej wam pokażę, jak to powinno być i wy też będziecie chcieli to pewnie zobaczyć. To będzie część druga poradnika, którego teraz nagram o samych podstawach. Jak właśnie pobrać grę, zainstalować i skonfigurować, ustawić opcje. Ze względu na symulator postępy na koncie nieomal na pewno nie przejdą do właściwej formy projektu z wyjątkiem czołgów nagród oczywiście, a tym samym bardziej standardowego klasyka WG. Raczej tak mi się wydaje, bo to symulator, inaczej było jak WOT z wersji beta przechodzi do właściwej, wtedy postęp się zapisywał, a ja się bałem, że się nie zapisze, dlatego postanowiłem już grać od tej wersji domyślnej. Chociaż teraz z perspektywy czasu zrobiłbym inaczej, nawet jakbym musiał od początku, bo naprawdę WOT był wtedy niesamowity. Tak samo nie przerzucimy tych podstępów na klasyka WG, ale to chyba oczywiste. Tu nikt się odnośnie tego nie łudził. Nie ma jeszcze minimapy oraz ekranu przydziału czołgów do drużyn, tam gdzie widzieliście tiery. Można było zobaczyć, jakie czołgi wylosowało, tego jeszcze nie ma, ale będzie 011 czy 020, tak się spodziewam. Są też pewne obawy, jeżeli aktualizacja 0.1.0 waży kilka gigabajtów, to 0.7.1 może posiadać gargantuiczny rozmiar. Oczywiście trochę rozwieje te wątpliwości pewnym ostatnim elementem. Natomiast na razie, jeżeli w aktualizacji 0.1.0 załadowanie plików przed grą trwa przynajmniej kilkanaście sekund, to w 0.7.1 może być to ogromnie długo. To też obawa, ale możliwe, że można zamieścić swój postęp w grze do pobrania przez innych razem zainstalowaną właściwie grą. W następnej dużej aktualizacji 0.2.0.0.1.1 będzie można używać dodatkowego wspomagającego oraz aktualizacyjnego programu uruchamiającego do złudzenia przypominającego obecnego launchera gry. Może bez przesady, że obecnego, bo teraz jest Wargaming Game Center, centrum gry, natomiast wtedy było to inaczej, ale no tam są aktualizacje, błędy można przeprowadzić i tak dalej. Ja wam dam screena, no do złudzenia przypomina to, co jest, czy było przynajmniej w WOcie. Tak samo ukolorowane, no po prostu ciężko to odróżnić. Więc naprawdę bardzo ładnie zrobione, do tego się naprawdę twórcy oraz osoby zaangażowane przykładają. Wiedzą, że jak nie teraz, to
kiedy, a można na tym sporo pieniędzy zarobić, aktywności, mieć sławy i inne. Zastanawiam się jeszcze, dlaczego pierwsze nagranie pojawiło się przed premierą i moja analiza wygląda następująco. Nawet twórcy twierdzili, że to raczej niemożliwe, przynajmniej bardzo trudne, aby stworzyć właśnie ten serwer. Jednak istnieje wiele niewiadomych, których wszystkich nie sposób tu wymienić. Nawet się starałem, ale no naprawdę tyle jest różnych opcji, że ciężko to nawet ubrać w słowa. Faktem jest jednak to, że pierwsze nagranie, najstarsze jakie znalazłem, pojawiło się około pół roku temu. I myślałem, jakim cudem premiera jest 10 stycznia, pierwsze nagranie wtedy i to publiczne jeszcze. Oczywiście mogła być specjalnie data pobrana, że wtedy wcześniej się opublikowało, a później było niedostępne, dopiero teraz odtworzone właśnie, nie wiem. Ale spodziewałem się, iż to było zamierzone. No, ciężko tu cokolwiek więcej powiedzieć. Mógłbym do tego solidniej przysiąść, ale ciężko w ogóle to zrozumieć. Wyniki bitewne są wyświetlane dopiero w garażu, tak jak jest obecnie. Tylko, no, tam, tu w World of Tanks są one bardzo skąpe. Czyli najpierw były w garażu, później w bitwie, później znowu w garażu, a następnie też będą w bitwie. Już Wargaming od dawna o tym informował, aby nie trzeba było się z tym męczyć. Co do nagrywania jest bardzo po prostu łatwiejsze. Łatwiej też zamieszczać bez tych screenów dodatkowych, je przetwarzać, przycinać, podcinać właśnie. Tak będzie łatwiej. No to tak można porównać do wielu innych. Lorka, najpierw 8, później 9, później z powrotem 8. No i wiele innych takich elementów też byśmy mogli znaleźć, które najpierw były, później nie były, później znowu były, czasami jeszcze następnie znowu wracanie do tego, co było etap wcześniej, ostatnio. Na pewno Was jednak zainteresują podstawowe perspektywy czasowe, które chyba umieszczę w nagraniu. 2019-2020 to możliwie najwcześniejszy pomysł na klasyczny serwer. 21 października 2021 to publikacja pierwszej noty o przyszłym AWOD Classic na serwisie VK, do którego no już w pierwszym materiale czy artykule w zakładce społeczność u mnie na kanale możecie mieć dostęp. Zamieściłem tam link, odnośnik prowadzący do właśnie tegoż serwisu. 11 sierpnia 2022 to publikacja pierwszego nagrania o World of Tanks. Początek grudnia 2022 do przesłanki o klasiku na YouTube. Druga połowa grudnia 2022 ja dowiedziałem się o projekcie. I ogółem no nawał informacji pod koniec grudnia nastąpił. Kanał World of Tanks Classic, do którego też pewnie dałem link, o tym informował jako pierwszy, więc niesamowite. 10 stycznia 2023 to oczywiście premiera. No i tam można dopisać, że koniec stycznia to no więcej tam informacji. Sprawdzałem, że przerabiają model na przykład T14, lepsza grafika map, więcej czołgów, inne tam usprawnienia mniejsze czy większe. Mogę wam właśnie dać do tego link, co tam się właśnie zmienia, ale pewnie przygotuję się na następny materiał, to wtedy wam o tym powiem. Może będzie jeszcze kolejny pakiet elementu, no to wtedy się omówi. Ale jakie są zalety WOD Classic produkcji graczy? Oczywiście matchmaking plus 10 minus 10 oraz najsilniejsze w historii arty w oryginalnym momencie rozwoju, co jest najważniejsze. To znaczy rozwoju pod względem wersji gry, no czasu może też, ale na pewno nie roku. Możliwość gry jednoosobowej z botami offline gwarantuje mnóstwo niewymiernych beneficjów, m.in. likwidację dysonansu czasowego losowań do bitwy. Jest to uzależnione tylko od tego, ile trwa pobranie danych. Umożliwienie gry zawsze, nawet po niemożliwym wyludnieniu serwera w przypadku online, czy tam po latach, czy dłużej, to w tym przypadku nie ma znaczenia, ale że taki
problem, taka obawa następuje. Umożliwienie dostosowania rozgrywki wedle własnych preferencji, chociażby kwestii losowania do bitwy, zakres tierów, ich ilość, obecna artylerii i inne, możliwe iż również poszczególnych parametrów pojazdu, więc to jest bardzo ciekawe. Ale jakie są wady, właściwie obawy w porównaniu? Długi, choć może wielokrotnie krótszy czas oczekiwania na przyzwoitą postępową wersję 0.2.0, ponieważ WG przywróciłoby to w chwilę, gdyż ma już to gotowe przynajmniej od dekady i to jeszcze z zyskiem mogliby to wprowadzić, właściwie przywrócić, zaś gracze muszą odtwarzać wszystko sami, to właśnie dużo czasu wymaga. Pojawią się oczywiście odcinki, może to skrócę nie wiem, ale myślę, że tak 25 minut to będzie raczej na pewno. I omówimy sobie to, naprawdę będzie obfitował sporo powiedziałem. Nie wiem, jak będzie wyglądał opis tego materiału, ale jeszcze zobaczymy. Chyba będzie dosyć długi i obszerny, ale to się okaże. Na pewno sporo linków, odnośników. Może nie będę już dawał tego, co było wcześniej, chyba że najważniejsze. Natomiast uzupełnię jeszcze materiałami i elementami, których tu nie powiedziałem lub jeszcze się te informacje nie pokazały, a będą jakieś palące, wtedy jak najbardziej wam je przekażę. No a teraz, co tak jak mówiłem, pojawi się stream, chyba, nie wiem jeszcze na jakim etapie, ale na pewno nagranie z moich bitew. Omówienie też z kolegą, tak jak mówiłem, będziemy to wertować jeszcze bardziej. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tyle wiem, więcej informacji w przypiętych komentarzach raczej, których tu nie ma. Czy jak będziecie zadawali pytania, będę wam oczywiście ochoczo na wszystkie odpowiadał, niezależnie od ich ilości. Czy to dotyczy World of Tanks, WOT Classica stworzonego przez graczy, czy przez WG, czy jakichkolwiek innej informacji, czy WOTA, czy gier, czy nie gier, świata wirtualnego, czy świata obecnego. Jeżeli będę mógł odpowiedzieć i będę wiedział to, o co mnie zapytacie, no to jak najbardziej to zrobię prędzej czy później. A więc tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.